Siemano wiara, it's your film chef. Od jutra przez najbliższe 7 dni będę codziennie podwajać liczbę zjedzonych kalorii. Tak, dobrze słyszysz, codziennie kalorie będą razy 2. Zobaczymy, ile kalorii uda się zjeść finalnie przez ten cały tydzień i czy w ogóle będzie to możliwe. Oglądaj do końca i trzymaj za mnie kciuki. Ten materiał dedykuję każdemu widzowi, który zostawił suba na tym kanale, bo powoli dochodzimy do zawrotnej liczby 1,5 miliona subskrypcji. I postanowiłem, że taki 7-dniowy odcinek będzie idealnym powrotem do przeszłości, do takich klasyków jak te. Jeżeli lubisz 7-dniowe materiały, to zostaw teraz polubienie pod tym filmem, a tymczasem przechodzę do pierwszego dnia mojego wyzwania. Dzień pierwszy, pora wstać i teraz trzeba rozkminić, ile kalorii zjeść tego pierwszego dnia. A waga pierwszego dnia to 84,2 kg. Rozpoczynam swoim porannym rytuałem, czyli mam tutaj kawę z mlekiem i w takiej kawie mam już około 50 kalorii. Czyli tym bardziej muszę dzisiaj uważać, ile zjem, ponieważ każdy następny dzień będzie dublowany, przez co na końcu mogę się lekko zdziwić. Opite? Głodu na razie nie ma, ale to początki. Dopóki poziom energetyczny jest wysoki, postanowiłem przejść się i zrobić największą ilość kroków, jaką będę w stanie zrobić za jednym razem, ponieważ każdego dnia będę robił 10 000 kroków i to jest mój taki limit, który będę spełniał każdego dnia, więc zobaczymy, który dzień będzie najłatwiejszy, a który będzie najtrudniejszy. Gdyby tak się stało, że danego dnia nie wypełnię liczby kroków, za każde 1000 kroków będę miał do zrobienia 10 minut cardio. Na szczęście woda ma 0 kalorii i tego mogę w opór dzisiaj. Jest po godzinie 5, aktualnie na liczniku jest ponad 8500 kroków, więc mam nadzieję, że cardio dzisiaj nie będę musiał robić, a właśnie podjechałem pod sklepik, ponieważ muszę zrobić zakupy. Specjalnie nie robiłem sobie zapasów na ten dzień, żeby po prostu nie podjadać, ale już powoli czuję, że jest przesada, spadek energetyczny jest naprawdę niesamowity, więc pora coś zjeść. Tylko chwilę byłem w sklepie, a zobacz to, już się robi ciemno. Kupiłem sobie Fantę Zero, ale patrzę teraz, że ona ma 3 kalorie na 100 ml, co w jednej butelce daje mi 16 kalorii, więc odpuszczam dzisiaj takie napoje, żeby niepotrzebnie nie nabijać kalorii. Aktualnie jest 19:50, ponad 10 000 kroków zrobione, czyli udało się. A teraz pora coś zjeść, ale nie dlatego, że jestem jakoś super głodny, tylko po prostu zamolony, brakuje energii. Mam tutaj 150 kalorii, około 70 gramów kurczaka, reszta to są warzywa, żeby chociaż troszeczkę ten smak był podkręcony. No i takie coś mi wyszło, no. Lepsze to niż nic. Dzisiaj nie przesadzam, bo wiem, że będzie mi ciężej w kolejnych dniach. Aktualnie na liczniku 200 kalorii. Postaram się to utrzymać, ale zobaczę, ponieważ do północy jeszcze trochę czasu. W tym tygodniu planuję zrobić 3 treningi siłowe, więc myślę, że ten dzień będzie idealny, żeby to rozpocząć. Jutro i pojutrze mogą być to najcięższe dni z tego wyzwania, więc miejmy to już z głowy. Szybka rozgrzewka na Orbitreku. Trening zrobiony. Bum, przypineczka i co? Lecimy teraz z niczym, bo nie ma już dzisiaj kalorii. Stwierdziłem, że dzisiaj się już przemęczę na tych 200 kaloriach. A co do aktywności, no to mamy ponad 12 500 kroków i tak kończę ten dzień. Oj, to była ciężka noc, jestem tak głodny, że zjadłem teraz dosłownie wszystko, ale dzisiaj tylko 400 kalorii. Dajcie mi jeść. Rozpoczynam podobnie jak wczoraj, wjeżdża kawusia, oczywiście z mleczkiem i to daje pierwsze 50 kalorii. Wypicie kawy powoduje zmniejszenie głodu, więc myślę, że kolejne 50 kalorii wykorzystam na drugą kawę, ale trochę później. Dzisiaj jest mega ładna pogoda, więc trzeba ją wykorzystać na nabicie jak największej ilości kroków i jak największej ilości aktywności. Ruszam z krokami na budziku ledwo 500, więc koniecznie trzeba to nadrobić. Mała ilość jedzenia ma ogromny wpływ na spontaniczną aktywność, no ale co zrobić? Żeby nie dymać później cardio, trzeba teraz nachodzić. Trochę zamula. 300 kalorii to nie jest za dużo, więc poszukam objętości i znajdę taki makaron, który ma bardzo mało kalorii z mąki konia. Właśnie patrzę sobie, jak ludzie jedzą maczka. Zazdro. Pracuję sobie tutaj na kompie i powiem Ci, że takie zamulenie, jakie dzisiaj mam, to jest grubo. Druga kawka wjeżdża, kolejne 50 kalorii.
Godzina 22:24, jeżeli chodzi o kroki, no to zobacz, 12 koła pykło, czyli na spokojnie limit zrobiony, a teraz pora na posiłeczek. Prawdę mówiąc, jestem tak wywalony z butów, że nie chce mi się już kombinować i po prostu mieszam te składniki, biorę ten kupiony koniak makaron bez kalorii, biorę tutaj trochę odtłuszczonego żółtego serka, mam tutaj kurczaka, dla smaku sos sojowy oraz dla smaku wiedzie sobie ketchupik z KFD. Pamiętaj o kodzie IFM na sklepie na KFD, tam masz wszystko z kodem IFM taniej, co włożysz do koszyka, masz rabatowane. Chciałem pokombinować w tej kuchni dzisiaj, ale nie ma weny. Skromnie, ale nadrobię w kolejnych dniach. Mamy dzień trzeci, gole kopra i zaraz przechodzę do moich pierwszych kalorii. Godzina 9:15, moje 50 kalorii standardowe z kawki. Na śniadanie wpada taka owsianeczka. Dam sobie jeszcze dodatek białeczka, żeby zwiększyć sytość posiłku. I po wymieszaniu coś takiego mi wyszło. To jest mój pierwszy posiłek, a dzisiaj w końcu będą dwa. Zaczyna to wyglądać coraz lepiej. A z krokami lekki przypał, nawet nie ma stówki. Trzeba będzie to nadrobić, ale czeka mnie dzisiaj sporo roboty przy kąpie, więc będzie ciężko. I właśnie skończyłem pracę na dzisiaj, powiem Ci, że jestem mega wycieńczony. Godzinę mamy 18:48, 1300 kroków. Takie dni też się przytrafiają, gdzie tej aktywności jest naprawdę mega mało. Tak mnie boli głowa, nie wiem czy od tego głodu mnie rozbolała, czy po prostu od tej pracy przy kąpie nawet widzisz, nie mogę mówić, muszę coś zjeść, bo czuję się okropnie. Najgorzej dotychczas. Dzisiaj już bez drugiej kawki, po prostu wjeżdża taki obiadek, trochę warzyw, trochę kaszy, łosoś, sałata. No i tak dobijam moje 800 kalorii na dzień dzisiejszy. Powiem Ci szczerze, niech już będzie pojutrze. Jutro jeszcze będzie cienko, ale 3200 kalorii to już będzie kozak. Fajna jest ta kasza, taka perłowa. Papryczka. Dawno tak szybko nie zjadłem posiłku jak ten. Zbliża się godzina północ, czyli koniec dnia, a mam 7800 kroków, czyli 22 minuty cardio przede mną. I pyk, 22 minutki cardio zrobione. A w tle sobie leci Better Call Saul. Fajny serial, warto czasami wrócić do takich klasyków. Dzień czwarty, 1600 kalorii. Dla mnie tak naprawdę ten odcinek rozpocznie się od jutra, gdzie będzie 3200 kalorii i później będę mógł szaleć. A śniadanko w takim towarzystwie, czyli jajeczka, chlebek, pomidorki, serek wiejski oraz garść orzechów. Czyli 600 kalorii i zostanie tylko 1000. Jadę właśnie na przegląd samochodu, o dziwo humor dzisiaj mega dobry. Wydaje mi się, że to jest przez to, że jutro będę jadł większą ilość kalorii i już mózg się cieszy. Dzisiaj kroki w trochę innym stylu, piłeczka, trzeba się poruszać. Kroki porobione, teraz banan oraz odżyweczka białkowa i jedna miareczka, ale z mleczkiem. Dzisiaj byle tylko przetrwać, a prawdziwa uczta będzie jutro i pojutrze. Twoje zdrowie. Zbliża się godzina 6, 2 naleśniczki wpadają, tu mam kolejne 2, ale tamte zjem sobie na kolację, to będzie taki mój przedsmak. Kroki udało mi się nadrobić, jest ponad 10 000 kroków, więc dzienny limit odhaczony. Te sklepowe naleśniki z serem są całkiem dobre. Ostatnio mam fazę, żeby je podgrzewać, tak to jadę je na zimno. Nie no, po tych dniach to wszystko będzie mi smakować. A tymczasem wyczaiłem jakąś nową Fantę Zero o smaku cytrynowym. Zobaczmy sobie. Fajnie pachnie. Ej, kozak w smaku. Jest fajnie cytrusowa. Dzień piąty. Dobrze liczę? Piąty dzień. Wyłączę, żeby cię nie wkurzało. Tutaj robię sobie właśnie naleśniczki. Tak naprawdę dla mnie ten odcinek zaczyna się dzisiaj. Patrzcie jakie pancake'i. Zobacz, pyk. I na drugą stronę. Ale to rośnie. Ale to będzie dobre. Pyszniutkie. Wjeżdżamy w to grubo. Jak motorówką człowieku w jedzenie. Ponad 1200 kalorii mam na tym stole i pokazuję Ci właśnie jak wygląda zachowanie objętości. Podobna objętość jak była w tych dniach, gdzie było mniej kalorii, a kalorii dużo więcej. I wiesz czemu? Ponieważ właśnie o to chodzi. Kaloryczne dodatki robią największą robotę, jeżeli chodzi o dobijanie kalorii. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz surprise! Tu będę wiedział, że dotrwałeś do tego momentu. Pancake'i, wjeżdża solidna porcja syropu klonowego. No i wjeżdżają takie dwa hipopotamki. Dasz wiarę, że to ma 593 kalorie na 100 gramów, czyli dwa hipopotamki mają 250 kalorii.
to ma 250 kalorii. Takie małe pypyrki. Grubo wjeżdżam. Odwala mi, wiesz czemu? Ponieważ wiem, że węgle wjeżdżają. Hipopotama wjeżdża na piedestał razem z kumplem, bracia bliźniacy, hipopotamki. Utnę mu głowę. O tak. Zobacz jak to się prezentuje. Oh my god! Zajebiste. Uwielbiam jeść, uwielbiam kalorie. Ten odcinek nabiera rozpędu. Było nudno na początku, ale rozkręćmy tą imprezę, gościu. Ostatnim pancake'iem wycieram wszystko. Perfekto. A tu właśnie jest przygotowywany kolejny posiłek. Mamy kurczaczka z makaronem oraz sosem pomidorowym wraz z serem mozzarella. Jest godzina po 16, ja mam ledwo 2000 kroków i taka kopa makaronu właśnie wpada. Łącznie z kawami, których ci wcześniej nie pokazywałem, mam kolejne 1000 kalorii na liczniku. Czyli z tego co rozumiem, zostaje mi tylko 1000 dzisiaj. Nieźle. Ale to i tak dobrze, bo wcześniej miałem tylko 800, 200 i 400. Robimy trening, wpadł do mnie Wojtas. I zobacz jaka łapa, zobacz co się tu dzieje. Jest progres? Jest progres, chłopie. Dobra, lecimy dzisiaj trening góry. No i teraz pora na podciąganko. Lecimy. 21:45. 3 paczki małych chipsików. Mamy tutaj ryż, łosoś, ogórek, napój bez kalorii i wieczny głodny piesek. 700 kalorii znajduje się tutaj w talerzu wraz z napojem i 3 paczki po 100 gramów, 96 kalorii paczka, raz, dwa, 3, 1000 kalorii na stole, dopełniam tak 3200. Dzisiaj jeszcze staram się zdrowo, z małym dodatkiem, a jutro odpalamy racę. Została mi ostatnia paczuszka, odpalam sobie serialik i tak kończę ten dzień. No to mamy dzień 6, podjeżdżam sobie do Maczka, tak dawno nie jadłem fast fooda, że muszę to uczcić i dzisiaj wykorzystać to, że jest naprawdę mnóstwo kalorii. Postanowiłem, że na ten pierwszy posiłek nie patrzę na kalorie, po prostu zamówię to, na co mam ochotę i po posiłku podliczymy i zobaczymy, ile to wyszło. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Podliczyłem sobie to wszystko i wyszło mi 2000 kalorii. Oczywiście mamy McFlurry, lody z maka, czaisz? Takie coś, gościu, ja pitole. Jak ja na to czekałem, naprawdę, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dodatek czekolady, sosu czekoladowego. Bomba. Nie przesadzałem i wziąłem Cole Zero. 2000 kalorii, mogłem to jeszcze przeholować i mieć co najmniej 2500 z napojem, ale spokojnie, jesteśmy dzisiaj na diecie. Frytki duże, mega przyjemnie. A na bułeczkę wziąłem sobie Mac Royala, czyli taki duży cheeseburger. Czekałem na to. Oh yeah. Wiem, że pewnie w jutrzejszym dniu i pod koniec dzisiejszego będę tych słów żałował, ale czekałem na to jedzenie. Ciasteczko, słony karmel. Dam je sobie do lodów i spróbujemy, jak smakuje w takiej wersji. Wow, jest naprawdę przekozak. Ostatnim itemem, jaki mam, to babeczka czekoladowa. Chyba jeszcze takiej nie jadłem, albo mi się wydaje. Wjeżdżam w nią. Jest pięknie. Czekoladowo, karmelowo, frytkowo, burgerowo. 2 koła kalorii. Tak wjeżdża. Wszystko zjedzone, czuję się pełen energii, naprawdę dzień rozpoczyna się bardzo, bardzo dobrze. O tak! Wróciłem do domu i pierwsze co zrobiłem to... 16:05, mam nadzieję, że zaraz ten piekarnik przestanie działać, bo jest za głośno. Jeżeli chodzi o kroki, no to nie ma szału, 2107 kroków. No i wpada pizzorka, mandarynkowe ciasto, no i takie smoothie, kokos, ananas, banan, pomarańcza. Podsumujmy sobie od razu makrosy tego posiłku, 2500 mamy tutaj, plus ketchup, którego nie liczę, więc lekko ponad. Dam sobie tutaj na pizzorkę, ale zrobiłem sobie smaka na tą pizzorkę. Korzystam z płynnych kalorii, jutro pewnie też to zrobię, bo to jest fajna metoda na nabicie kalorii. 70 kalorii na 100 ml, czyli w takiej butelce, czekaj sobie sprawdzę, w takiej butelce 533 kalorie. No to zobacz, 3 butelki dziennie masz 1,5 koła. Kokos, ananas, banan, pomarańcza. Nieźle, nieźle. Zobaczymy jak wyszła ta chrupka pizzka. No nieźle. Wow.
Tak jak po pierwszym posiłku nie mogłem patrzeć na żarcie, to teraz znowu chce mi się jeść. Mandarynkowy Jelly Belly, zobacz jak to się trzęsie. W brzuchu zaraz będzie mi się też tak trzęsło. Szczerze mówiąc, tego smaku jeszcze nie próbowałem. Fajnie to wchodzi, taki biszkopcik. Jak ja lubię takie połączenia. Słono, słodko, zajebiście. Bang i bang. To co jest ciekawe, to dzisiaj jem 30 razy 2 więcej niż pierwszego dnia. Cześć. A jutro będzie 64, więc tego dnia się obawiam najbardziej. Od razu zrobiłem sobie zakupy na jutro i powiem ci, że nie mam pojęcia jak ja to wszystko zjem. Będzie grubo. Dla mnie mega fajnie, 9750, czyli tylko 250 kroków muszę zrobić w dniu dzisiejszym i limit mamy odhaczone. A jeszcze trening, więc to wpadnie easy peasy. Właśnie kończę sobie trening. Trzeba jeszcze tylko udokumentować kroczki, bo zaraz północ się skasuje licznik. 10 koła wbiło. Dzienny limit wypełniony. Trzeba coś zjeść. Pora coś zjeść, więc potreningowy posiłek. No i ostatni posiłek dobijam tak. Paczka Pringlesów, ona ma 185 gramów. Porządna porcja kanapeczek z szynką, serem, masłem, podwójną szynką i warzywami oraz izolacik, 2 miareczki i tak wjeżdża tutaj 2000 kalorii. Ciekawostką jest to, że same chipsy mają prawie 1000. Jest już po północy, więc teoretycznie zaczął się nowy dzień, a ja dopiero teraz się zabieram za mój ostatni posiłek z 6 dnia, więc dawaj znać, czy zaliczasz mi tą taką troszeczkę niedogodność, no ale inaczej się nie dało. Jestem ciekaw, czy z jutrzejszym dniem sobie dam radę, bo jak dzisiaj ledwo to przejadę, to co będzie jutro, jak jemy 2 razy więcej. Zobacz na tą szyneczkę, gościu. Skurwysyńska szyneczka. Dokładamy Pringlesiki. Powiem ci, że aktywność fizyczna podkręca metabolizm, to jest bez dwóch zdań. Po krokach, po siłce jestem mega głodny. I co ciekawe, musiałem się dzisiaj zmusić do aktywności, ponieważ taka spontaniczna aktywność słabo mi dzisiaj szła, a miałem czas, żeby ją robić, a nie chciało mi się. Bo najedzony takim żarciem średnio. Dołożę sobie chipsy. Pa. Ale będzie chrupiąca kanapka. Ja pierdzielę. No to mamy 7 dzień wyzwanka, ja właśnie się wykąpałem. Jest mega późna godzina, ponieważ jest już po wpół do pierwszej. Musiałem odespać i czułem się po prostu zamulony. A teraz pora na pierwszy posiłek i spadam po pączki. Stwierdziłem, że pączki będą dobrym początkiem tego dnia. Pączki kupione, 5 sztuk. Dochodzi 14, a ja dopiero rozpoczynam. Ale w jakim stylu? 2600 kroków, nieźle. Taka ciekawostka, jeżeli uda mi się dzisiaj zjeść 12 000 kalorii, to dodając kalorie z każdego dnia i łącząc to i dzieląc przez 7, czyli wyciągając średnią, wychodzi około 3600 kalorii na dzień, czyli de facto nie powinienem dużo przytyć po tym wyzwaniu. Oglądaj do końca, sprawdzimy to. Takie pączki wraz z mleczkiem szacuję na 2900 kalorii, a zaczniemy od tego. Oh my gosh, oh my gosh. Zobacz, ja nie mogę. Poezja. Ten jest z nutellą, to jest raj. Wiem, że pewnie pod koniec dnia tych słów będę żałował, ale teraz jest pięknie. Ten to nie wiem z czym to jest, ale wygląda kozacko. Kinder Bueno, ale z nutellą lepszy. To jest pistacja. Co to, beznadzienia? Oficjalnie mogę stwierdzić, że czuję przypływ węgli. No i pusto, a szklanki mleka finalnie poszły 3. W tym momencie czuję, że mogę zrobić wszystko. Mega przypływ energii. Dosłownie kwadrans po tym posiłku odwiedziłem Muzeum Ceramiki. Ciekawe, ile dzisiaj mnie tego czeka. Przygotowałem sobie tutaj 4 różne smoothie i to będzie większość mojego nawodnienia dzisiaj. Wszystko jest tutaj przemyślane. I tak piję w ciągu dnia, a mogę pić kalorie. Popracowałem sobie na kompie, poziom zamulenia aktualnie jest zamulony. No i postanowiłem, póki są siły, jadę dalej ze słodkim i lecimy z kolejnym posiłeczkiem. Lody Ben & Jerry, Lace'y Strongi, ciastka Milki, a do popicia oczywiście smoothie. Oczywiście dalej kontynuuję Better Call Saul. Lody muszą się rozmrozić, więc najpierw takie przyjemności. Sok, chipsy, ciastka poszły. Powoli zaczyna łapać mnie zgaga i trochę boli mnie brzuch. Tyle słodkiego naraz to chyba nie był dobry pomysł. Dobry wieczór Państwu. Podano do stołu taką pizzorkę.
ciasto Oreo, smoothie, winogrono tym razem. No i sosik, korzystam z takich mega kalorycznych, on ma 465 kalorii na 100 gramów. Tak też się nabije kalorie. Nie nagrywało się, a ja już zrobiłem gryza pizzy. Czaisz to? To jeszcze raz, one more time. Mamy tutaj posiłek, jest delikatnie po 18 i tutaj właśnie sosy już wjeżdżają kaloryczne. No i dodałem sobie go na pizzę i mówiłem, że dodam go również do ostatniego posiłku, czyli kebaba, które zrobię sobie w domowej wersji, ale kalorycznej. Sosik jest octowy, kremowy, pikantny, fajnie nadaje się naprawdę do słonych rzeczy. Ale przypiekłem tę pizzę grubo. Jak chipsy bym jadł. Na opakowaniu było napisane, że to jest pizza familijna dla 3 osób. Pozdro. Smoothie. Wydaje mi się, że po tych smoothie to dzisiaj będzie niezła rewolucja. To będzie większość mojego nawodnienia dzisiaj. Wszystko jest tutaj przemyślane. Tu jest kurczak, boczek. Spróbujemy bez sosu. Trochę sucha. Z sosem lepszy poślizg. Zobaczmy teraz tego Oreasa. Pół kilo, to też jest sporo. Pizza miała 600 gramów. Ma i jeszcze. A tutaj pół kilo tego ziomeczka Oreo. Niezły, niezły. Mocno czuć właśnie takie kawałki ciastka. Konkretnie wygląda. I konkretnie smakuje. Co mogę powiedzieć? No 12 koła kalorii. To nie jest normalne. Czy ktoś ma numer na dźwig? Jest po godzinie 19, nadal nie mam 5000 kroków. Kończę sobie smoothie. Nie wiem, czy to widać, ale dostałem takich rumieńców z przejedzenia. Widzisz to? Masakra. Jest źle, jest źle. Nie wiem, jak ja zrobię dzisiaj to cardio. Picie takiej ilości smoothie mogło skończyć się tylko w jeden sposób. Nie wiem, który to już raz. Właśnie mnie odcięło podczas oglądania serialu. To chyba od żarcia. Po godzinie 23, jeżeli chodzi o kroki, to jest przypał prawie 6000 kroków. No i lecę z ostatnim posiłkiem. Mamy tutaj kepsa, czyli takie 300 gramów mięsa. Dokończę ten sosik, który mi został z pizzy, 2 wrapy i zrobię sobie takie kebaby domowe, które mi dopełnią już wszystkie kalorie. Pod warunkiem, że dopiję smoothie. A tego mi się nie chce robić, ale chyba lepiej pić niż jeść w tym przypadku. Nie wiem, czy uda mi się to zamknąć, tyle tego naładowałem. No i chwila prawdy, jak to wyszło? Całkiem ładnie. Pora zakończyć to wyzwanie smoothie, 2 kebaby. No ja to muszę zjeść. Taki kepsik. Od razu będzie test tego kepsa, czyli w sumie tego mięsa kebabowego, bo nigdy tego nie jadłem jeszcze. Nie jest aż takie tłuste, chociaż tu mam sporo tego sosu, więc i tak to jest bardzo mokre, naprawdę jest ciężko. A najgorsze jest to, że zostały mi ponad 4000 kroków, czyli 40 minut cardio będę musiał zrobić. Nie wiem, jak ja dam radę po tym żarciu. Szkoda, że nie zrobiłem przed, ale byłem już tak zamulony, że nie. Muszę się wspomóc i wziąć sobie gastro. I bum bum bum, ponad 40 minut zrobione. Waga po 7 dniach mojego wyzwania wynosi 87,9 kg. A tak wygląda mój brzuch w tym momencie. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać jutro rano, więc sprawdźmy to. Waga kolejnego dnia spadła o 0,8 kg względem początku. Przez pierwsze dni odczuwałem głód, osłabienie oraz brak energii, co widać po mnie na początku tego materiału. Końcówka wcale nie była lepsza, ponieważ czułem przejedzenie, mdłości oraz senność, ale ten eksperyment pokazał mi jedno. Zarówno niedożywienie, jak i nadmiar kalorii są męczące, więc kluczem tutaj do wszystkiego jest umiar. I pamiętaj, pod żadnym pozorem nie powtarzaj tego wyzwania na sobie.